Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będę mówił o czakrze trzeciego oka. Jest to bardzo ważna czakra, która jest dosyć delikatna i łatwa do zaburzenia. Czakra trzeciego oka promieniuje habrowym światłem. Ja nie bardzo sobie jestem w stanie wyobrazić światło indygo, bo nie rozumiem tego słowa i do mnie nie przemawia. Wyrastałem w takiej rodzinie, gdzie nie używało się tego słowa i mam jakąś blokadę, dlatego lubię mówić, że ma habrowe światło i wtedy widzę te habry, to światło. W każdym razie można też porównać światło płynące z trzeciego oka do koloru nieba, który pojawia się tuż przed zachodem słońca w bezchmurny dzień. Wtedy, gdy słońce zachodzi, jeszcze jest na horyzoncie lekko widoczne, to tak na środku nieba jest właśnie taki głęboki, habrowy kolor. Czasami ludzie nazywają go granatowym. Jeżeli chodzi o symbol, to symbolizuje go lotos z dwoma tylko płatkami. Dlaczego ma dwa płatki? Dlatego, że czakra trzeciego oka jest związana z dwoma gruczołami. I punktem aktywacyjnym jest tutaj obszar pomiędzy naszymi brwiami i w zasadzie tu się mówi, że ona jakby występuje, natomiast ona oczywiście, tak jak wszystkie inne czakry, jest na kanale centralnym, jest to wir energetyczny. I jest związana energetycznie, połączona z dwoma organami, z dwoma gruczołami układu dokrewnego. Pierwszy to jest przysadka mózgowa, a drugi to jest szyszynka. No i właśnie te dwa gruczoły są powiązane mocno z czakrą trzeciego oka. Co robi czakra trzeciego oka? Przede wszystkim zarządza naszym całym ciałem eterycznym i wpływa na jego funkcjonowanie, na krążenie całej energii i potrafi zmienić potencjał energetyczny w każdej czakrze i w każdej części naszego ciała eterycznego, a jeżeli chodzi o fizyczne wspomaganie zarządzania, to czakra trzeciego oka pomaga nadzorować nasz układ endokrynny, czyli może wpływać na poziom hormonów i może wpływać ogólnie na nasze zdrowie. Dlatego czakra Agnia jest bardzo ważną czakrą i zaraz będziemy o niej szerzej mówić, ale zanim zaczniemy, to się przedstawię. Ja nazywam się Fredryk Rossakowski-Lloyd. Kilka lat temu założyłem Akademię Nowoczesnej Refleksologii, która zajmuje się prowadzeniem kursów, szkoleń stacjonarnych oraz online z zakresu szeroko pojętej bioterapii, bioenergoterapii, naturoterapii i tak dalej. Uczymy też medytacji, mindfulness. Jeżeli chodzi o szkolenia online, no to prowadzimy je bez względu na szerokość geograficzną, bo każdy się może połączyć, więc lubię mówić, że prowadzimy szkolenie na terenie całego świata, bo taka jest prawda. Natomiast jeżeli chodzi o kursy stacjonarne, również jesteśmy bardzo elastyczni, ponieważ ja podróżuję po świecie od wielu dekad i cały czas jestem gdzieś na innym kontynencie. I tam odbywają się też warsztaty, również warsztaty stacjonarne. Prowadzą nominowani przeze mnie nauczyciele i jeżeli jesteście zainteresowani kursami z zakresu refleksologii na różnych poziomach, bioterapii, bioenergoterapii, mindfulness, terapii oddechowej albo medytacyjnej, to zapraszam na nasze szkolenia. Przede wszystkim należy odwiedzić naszą stronę. W zakładce kursy będą informacje na dany rok, jakie kursy będą i gdzie będą się odbywać. A strona internetowa, jej adres pokaże się na końcu tego filmu, tak więc można sobie zobaczyć i z łatwością wejść. Przypominam też, że te wszystkie kursy, i szkolenia bezpłatne robię charytatywnie, ale jeżeli chcecie odwdzięczyć się i zwrócić mi część energii, możecie zaprosić mnie na herbatę lub kawę. Dzisiaj na herbatę. Piję tutaj bardzo dobrą herbatę z Darjeelingu. Jestem około 4 godziny od Darjeelingu w Gangtoku, trochę bliżej Himalajów, ale herbata Darjeeling ma taki bursztynowy kolor i ma taki bardzo delikatny smak i niesłychanie taki mocny aromat. Pachnie słomą i dzieciństwem i naprawdę picie tej herbaty przynosi mi ogromną radość. Tak więc dziękuję za wszystkie herbaty i za wszystkie kawy, bo właśnie kupuję je za pieniądze, które wpłacacie na konto, na którym zapraszacie mnie na właśnie herbatę i kawę i to mnie dodatkowo motywuje. Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny za te wszystkie wyrazy uznania. Tak więc wasze zdrowie. Wracamy do czakry Agnia.
Moi drodzy, tak jak powiedziałem, jest ona powiązana z 2 gruczołami. I teraz wyjaśnię na samym początku, jak to się dzieje i jak możemy rozróżnić, który gruczoł wpływa jakby na naszą intuicję. Oczywiście wiadomo, że czakra trzeciego oka głównie jest związana z emocjami, ze wszystkimi, które się pojawiają w naszej głowie, o tym za chwilę, ale jest też związana z naszą intuicją, podświadomością oraz nadświadomością i może wpływać na przeróżne procesy myślowe i na jakość w ogóle naszego życia. Osoby, które mają rozwiniętą czakrę trzeciego oka, które dbają o to, aby ona była oczyszczana, naprawdę są ludźmi pełnymi radości, sukcesu, żyją naprawdę lepiej na wyższej stopie i potrafią poradzić sobie z wieloma problemami. W zasadzie trudno powiedzieć, czy te osoby mają problemy. Po drugie, bardzo dobrze żyją z ludźmi i potrafią ludzie ich słuchają, potrafią tak wpłynąć na ich zachowanie, że rzadko kiedy mają problemy z tymi osobami, no bo to się jakoś tak układa i dzieje, że wszystko jest dobrze. No i teraz tak, ta część, która jest powiązana z przysadką mózgową, jest odpowiedzialna za taką naszą intuicję, która się pojawia w stanie świadomości, ponieważ przysadka mózgowa w ogóle jest jakby królową naszego układu hormonalnego, to ona decyduje, które hormony i które gruczoły hormonalne mają jak się zachować, czy mają wytwarzać, czy hamować na przykład wytwarzanie hormonów i tak samo pod względem energetycznym ona się zachowuje, prawda? Więc pod względem energetycznym ona zarządza każdą z czakr i możemy świadomie na nią wpłynąć, prawda? Jak się jej aktywność pojawia? No przede wszystkim, jeżeli na przykład sobie myślimy o czymś, powiedzmy myślimy sobie o jakimś znajomym, niech ma na imię Paweł, myślimy o tym Pawle, idąc przez ulicę i za 2-3 minuty ten Paweł wychodzi zza winkla i z nami się wita, prawda? To jest taka intuicja granicząca z jasnowidzeniem, z przewidywaniem. Na pewno każdy z Was tego doświadczył, to jest bardzo typowe. Niektórzy to oczywiście ignorują, mówią, że to zdarza się, ale to się zdarza każdemu i bardzo często, więc ta przysadka jest odpowiedzialna za to widzenie przestrzenne, które przekracza i wykracza poza widzenie naszymi oczami, prawda? Tak samo bardzo często się zdarza, że na przykład myślimy o ciotce, niech ta ciotka na przykład będzie miała Zofia na imię, więc myślimy o tej ciotce Zofii i za chwilę ta ciotka Zofia dzwoni. Czasami też mamy złe przeczucia, na przykład myślimy sobie, coś pojawia nam się w naszej głowie, jakaś myśl, to jest właśnie myśl pochodząca ze świadomości, która jest jakby pomiędzy świadomością a podświadomością i ona się tam prześlizguje i pojawia się coś negatywnego, prawda? Na przykład myślimy, że coś się komuś stało, wydarzyło, że ktoś ma jakiś problem, kłopot, no i rzeczywiście tak jest, prawda? To wszystko się pojawia w świadomości. Bardzo często taką łączność na poziomie przysadek mózgowych trzeciego oka mają bliźniacy, prawda? I bliźniaczki, które potrafią się zrozumieć bardzo dobrze i one rzeczywiście wyczuwają te osoby, że coś się nie takiego zdarzyło tej drugiej osobie. Tak więc jest to bardzo typowe. Natomiast jeżeli chodzi o szyszynkę, ona jest powiązana z nadświadomością i jest powiązana z takim stanem głębokiej medytacji, kiedy jesteśmy jakby gdzieś tam wycofane. Możemy na przykład spać albo możemy być w głębokiej medytacji i wtedy otwierają się jakby te wrota do nadświadomości i wtedy jest aktywna szyszynka. Więc na przykład w głębokiej medytacji mamy jakieś widzenia, możemy to wykorzystać, na przykład są takie na przykład metoda Silwy, albo inne metody pracy z ekranem, albo pracy z nadświadomością, kiedy wizualizujemy sobie na przykład powiedzmy jakiś ekran albo jakąś przestrzeń w naszym umyśle przy zamkniętych oczach i mamy widzenie, prawda? Widzimy na przykład. Bardzo często taką zdolność wykorzystują bioenergoterapeuci, którzy nauczyli się kontaktować ze swoją nadświadomością za pomocą szyszynki i to jest za pomocą oczywiście trzeciego oka i wtedy
I wtedy na tym ekranie, który sobie wyobrażamy, ja to nazywam ekranem, ale chodzi o to, że my sobie wyobrażamy jakąś przestrzeń przed naszymi oczami i albo widzimy to dokładnie, jak mamy taką zdolność, albo to po prostu odczuwamy. Nie ma to znaczenia, czy my to fizycznie widzimy, czy też nie. Ważne, żebyśmy czuli. Ja na przykład jestem osobą, która raczej czuje niż widzi i te odczucia są jakby trafne. To nie ma znaczenia, czy my sobie jesteśmy w stanie wyobrazić bardzo dokładnie z detalami jakiś przedmiot. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że ten przedmiot tam jest, prawda? Tak więc to są właśnie przebłyski kontaktu z szyszynką na poziomie oczywiście trzeciego oka, czakry trzeciego oka. I to jest tak samo sny. W snach na przykład, kiedy jesteśmy nieprzytomni, kiedy nasza świadomość jest uśpiona, wtedy ta podświadomość i nadświadomość bardziej jakby zarządzają i czyszczą nasz umysł, czyszczą naszą energię, dlatego sen jest ważny również z energetycznego punktu widzenia, bioenergetycznego. No i wtedy pojawiają się różnego rodzaju sny, przeczucia i tak dalej, które mogą okazać się prorocze, prawdziwe, mogą pokazać, że mamy taki inny potencjał, prawda? Tak więc ta czakra trzeciego oka jest związana właśnie z takimi emocjami. I teraz tutaj też nie ma jakichś szczególnych, określonych emocji przypisanych do czakry trzeciego oka, ponieważ tam mogą się pojawić wszelkie emocje, dlatego nie wymienia się w źródłowych tekstach żadnych emocji, które są jakby związane z tą czakrą, bo każda jedna emocja, jaka nam może przyjść do głowy albo się w niej pojawić, może być związana z tą czakrą. Jak powstają myśli? Z takiego filozoficznego, buddyjskiego punktu widzenia my jesteśmy jakby odbiornikami, prawda? Odbiornikami tego, co się pojawia w pustce, czyli w tym, pustka jest to taki potencjał całej przestrzeni i energii, która jednocześnie istnieje i nie istnieje. Może wytłumaczę to na przykładzie snu. Jeżeli na przykład śnimy i wyobrażamy sobie w tym śnie, że leżymy powiedzmy na kocu, mamy piknik, siedzimy z jakąś osobą, jemy powiedzmy, nie wiem, jabłka, pijemy wino, jest nam fajnie, mamy jakieś ciasto od babci, obrus w kratkę, w śnie możemy to zobaczyć, w pobliżu stoi koń, tam dalej jest jakieś miasto, prawda, widzimy to wszystko, czujemy się dobrze, o czymś tam rozmawiamy, prawda. No i teraz pytanie, czy to wszystko istnieje? Istnieje, skoro wpływa na nas, prawda, wiecie, podczas snu można nawet dostać, nie wiem, można dostać orgazmu, można dostać jakichś niesamowitych doznań, emocji, można się spocić, można się zaśmiać, można popłakać, można też bardzo skrajnie, to się zdarza, na szczęście, natomiast można też umrzeć, prawda, bo można się czegoś niesłychanie przestraszyć tak bardzo, że dostaniemy ataku serca, prawda, więc zdarzają się takie przypadki. Tak więc czy to nie jest całkiem prawdziwe? Nie mógłbym powiedzieć, że to nie jest prawdziwe, bo wywołuje tak samo reakcję naszego organizmu, co zwykłe zdarzenia z tego, co uważamy, że istnieje, prawda? Natomiast czy to istnieje? Nie do końca też, dlatego że przecież nie możemy tego dotknąć, możemy się wybudzić, to wszystko przestanie istnieć. I właśnie w filozofii buddyjskiej wszystko, co istnieje przez jakąś chwilę i oddziaływuje na nas, istnieje w jakimkolwiek znaczeniu. Także my się tego boimy albo się cieszymy, jakkolwiek na nas oddziałuje, to znaczy, że istnieje i jednocześnie nie istnieje, ponieważ przemija. Tak samo ten kubek z moją herbatą, on teraz istnieje i wy go też widzicie u siebie na ekranach, ale jak oglądacie ten film, to już przecież ten kubek może jak kubek, ale ta herbata nie będzie istniała, bo ona już zmieni w ogóle jakby swoje przeznaczenie, będzie częścią na przykład rzeki tutaj w Himalajach, bo ja skorzystam z toalety, potem to do rzeki przez jakąś tam filtrownię trafi, więc nie wiadomo, co się z tą herbatą stanie. Mam nadzieję, że rozumiecie mój punkt widzenia i to, co chcę przekazać. Tak więc to jest właśnie pustka. To jest ten potencjał, który jest tutaj gdzieś w przestrzeni, który
w którym wszystko się może wydarzyć, rzeczywistego i jednocześnie nierzeczywistego. Już dalej w to nie będę wchodził, ale mam nadzieję, że to wszystko jest zrozumiałe, prawda? No i teraz wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, bo to jest ważne, żeby to zrozumieć dla wszystkich, którzy się zajmują bioenergoterapią, prawda? Jeżeli na przykład pojawiają się te myśli, to my mamy tendencję do przyciągania niczym magnes myśli takich, które synchronizowane są z wibracją naszego właśnie trzeciego oka. Więc jeżeli jesteśmy na przykład osobami, które rozwinęły czakrę trzeciego oka w takim, ma taką wibrację w taki sposób, że na przykład jesteśmy, no nie wiem, osobami krytykującymi wszystko, nieszczęśliwymi, bojącymi się różnych rzeczy, prawda? To wtedy będziemy cały czas przyciągać takie myśli. I to jest prawda, 2 osoby, 3 osoby będące w tej samej sytuacji, prawda, zareagują, każda z nich inaczej, prawda, przyciągnie inne rzeczy. I jak idziemy przez ulicę na przykład, to możemy zobaczyć ludzi, którzy są spokojni, uśmiechnięci, idą przez tą samą ulicę, należą do tej samej społeczności, są po prostu spokojni, fajni, zadowoleni i są osoby, które są przygnębione, które widzą zagrożenie, które boją się, że coś się stanie i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Każda osoba, podejrzewam, że ma inne myśli i ma inną energię. Tak więc właśnie na tym to polega. Na przykład w tej chwili, no, w tym świecie, w którym żyjemy, mam różnego rodzaju przyjaciół i ja widzę moich przyjaciół, którzy na przykład, niektórzy tak jak ja są zadowoleni, jeżdżą, patrzą z ufnością w przyszłość, cieszą się każdą chwilą, są po prostu, korzystają z tej chwili, prawda, bo tylko ta chwila istnieje i rozumieją to, a są też ludzie, którzy się martwią tym, że na przykład za 2 lata coś się stanie albo za tydzień coś się stanie, myślą, że może im dzieciom się coś wydarzy, a może będzie wojna, a może coś innego i cały czas, rozumiecie, nakręcają tą wibrację, żeby była jeszcze gorsza. I wtedy coraz więcej myśli pojawia się i blokuje właśnie tą czakrę. Pamiętajcie, że czakra trzeciego oka może zaburzyć całe ciało, może doprowadzić do zaburzeń wszędzie, prawda? Poprzez właśnie to, co myślimy. Tak jak mówiłem wcześniej, czakra gardła była ostatnią czakrą fizyczną, związaną z naszym ciałem fizycznym, ale też pierwszą związaną z naszym ciałem duchowym i w ogóle z duchowością i z przestrzenią. Natomiast czakra trzeciego oka jest wyłącznie czakrą duchową i związaną z przestrzenią, prawda? Tak więc ona może wpływać na nasze ciało, ale jest już czakrą, która łączy się z nadświadomością, podświadomością, z tym, co było, z tym, co będzie, z tymi wszystkimi myślami i tak dalej, prawda? Pamiętajcie, że w przestrzeni, w tych wszystkich warstwach naszego ciała eterycznego, tam nie ma rozróżnienia na przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Wszystko wydarza się w tym samym czasie. To jest tylko nasza jakby iluzja. Jeżeli my na przykład myślimy o jakichś złych rzeczach, wizualizujemy sobie czasami złe rzeczy, to one mogą się teraz wydarzyć, prawda? Albo zaburzyć całe nasze ciało. Jeżeli sobie będziemy wyobrażać, że na przykład, no nie wiem, wybuchnie wojna, albo coś się stanie w przestrzeni, albo, no nie wiem, myślimy o tym, że nasi bliscy zginą, albo no różne straszne myśli mają ludzie, prawda? Jeżeli tak cały czas koncentrują się na tym i tak dalej, to mogą pojawić się w ciele takie symptomy, które będą tak jakby się to stało, prawda? Jeżeli sobie na przykład wyobrażamy, że no nie wiem, coś się stanie naszemu synowi albo córce, prawda? I myślimy o tym, martwimy się o to cały czas, prawda? I wiadomo, że jakby się to stało naprawdę, to powiedzmy mielibyśmy depresję, mielibyśmy, no nie wiem, powiedzmy chorobę serca, zaburzenia krążenia, wylew, cokolwiek, prawda, mogłoby nam się stać. Do czego dążę? Do tego, że jak sobie wyobrażamy te złe rzeczy, jeżeli cały czas się na tym koncentrujemy,
to w rezultacie możemy dostać tych chorób, takich jak wylew, zaburzenia krążenia, czy nawet gorszych, prawda, powikłań, nawet jak nic takiego się nie wydarzy. Pamiętajcie, że myśli są tylko myślami, prawda, ale tak jak powiedziałem o tych rzeczach sennych, nierzeczywistych i rzeczywistych jednocześnie, to nasze myśli, które my kreujemy, które powstają w czakrze trzeciego oka, wizualizują się i nabierają cech fizycznych i wpływają na nasze ciało. Tak więc, jeżeli wchodzi do nas osoba, która ma rozwiniętą dobrze czakrę trzeciego oka, to będzie to osoba, która natychmiast zwrócimy na nią uwagę i zapamiętamy tą osobę. To niestety zdarza się rzadko, bo zdarza się może u 10% ludzi coś takiego, że ta czakra jest dobrze zsynchronizowana, panuje tam harmonia i wszystko dobrze działa. Takie osoby na przykład pojawiają się w naszej przestrzeni i wtedy wszyscy, albo przynajmniej znaczna większość, zwróci na te osoby uwagę. I tutaj nie chodzi o ubiór, tutaj nie chodzi o to, jak one będą się zachowywały, bo nawet robiono takie doświadczenia i ludzie byli tak samo ubrani i pewne jednostki są po prostu zapamiętywane lepiej i natychmiast, prawda? Są w jakikolwiek sposób charakterystyczne i ludzie po prostu mają do nich szacunek. Po prostu spojrzą na nich i natychmiast zapamiętają ich twarz. To są osoby, które mają przede wszystkim, to jest taki szczególny znak osób, które mają dobrze rozwiniętą czakrę trzeciego oka. Po drugie, na pewno to będą osoby, które będą miały nad nami pewnego rodzaju władzę. Po prostu będą tak się zachowywały, będą miały takie gesty, taką pewność siebie, że my będziemy ufali tym osobom i na pewno będziemy czuć się zdominowani w jakimś, dopóki nie mamy dokładnie tak samo rozwiniętej czakry trzeciego oka. Musiałem przerwać, ponieważ miałem listonosza. Moi drodzy, taka osoba, która ma rozwiniętą czakrę trzeciego oka, będzie bardzo pewna siebie, ale nie będzie egoistycznie pewna siebie, ponieważ czakra trzeciego oka odrzuca zupełnie dobry rozwój tej czakry, odrzuca taki egoizm. Będzie to osoba, która się będzie dostojnie i godnie zachowywała, będzie to osoba, która zdecydowanie nie da o sobie zapomnieć, więc to są takie to są osoby, które się na przykład poruszają w specyficzny sposób, osoby, które siadają w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie określić ich humorów. Są to osoby nieprzewidywalne i trochę nieprzeniknione. Osoby nieco tajemnicze, ale jednocześnie pociągające. Osoby, które gdy się uśmiechną, pociągają za sznurki nas i nie możemy przestać o tych osobach myśleć. To są osoby z naprawdę dobrze działającą czakrą trzeciego oka. Osoby, które nie mają, czyli większość społeczeństwa, osób, u których czakra trzeciego oka nie jest do końca dobrze rozwinięta, to będą osoby z różnego rodzaju kompleksami, traumami, nieprzerobionymi sytuacjami, będą się martwiły o innych i o siebie, będą myśleć o przyszłości, będą się pogrążać w tym, co było, w tym, co będzie. Nie będą jakby pewne tego, co się wydarzy. Będą cały czas mówiły o innych, porównywały się do innych. Będą miały kompleksy, będą miały dużo wspomnień, które będą jakby rzutowały na ich życie. Bardzo często klienci, którzy do mnie wchodzą, ja już od razu widzę, że na przykład patrzą się w podłogę, są niepewne, boją się tego, co się może im stać, boją się bardzo wielu rzeczy, na przykład, no nie wiem, śmierci, choroby, boją się o bliskich, są mało tolerancyjne, są bardzo łatwe do zranienia. Wydarzają się im różne rzeczy, na przykład tracą pracę, na co w ogóle nie były przygotowane. W ogóle życie ich często zaskakuje, prawda? No i takie osoby, które mają lekkie zaburzenia, bo to wszystko, co mówiłem, są lekkie zaburzenia czakry trzeciego oka. Te osoby będą często chorowały na przede wszystkim
będą miały różnego rodzaju zaburzenia niewielkie hormonalne. Czyli na przykład te osoby, u których ta czakra trzeciego oka do końca nie działa tak jak powinna, będą do nas przychodzić i mówić na przykład coś charakterystycznego. Na przykład, no robiłam badania i wyszły wszystkie dobrze, ale ja jednak mam symptomy takie, jakbym miał na przykład nadczynność tarczycy albo niedoczynność tarczycy. No wszystko jest dobrze u mnie, ale cały czas mnie boli brzuch i nie wiem, od czego mnie ten brzuch boli. No mam cały czas jakieś dziwne rzeczy, nie wiem, mam palpitację serca, to serce mi wali, a potem nagle mi się wydaje, jakby miało stanąć, nie wiem, mam jakieś lęki. No na przykład, mówię o różnych rzeczach, prawda? No na przykład budzę się o 3:00 w nocy i nie mogę spać, potem mam całą bezsenność, albo nie mogę usnąć, ponieważ cały czas myślę o tym, co się może wydarzyć, no już sam nie mogę sobie z tym poradzić, albo no gdzie bym nie chciała wyjść, albo nie chciał wyjść, no muszę skorzystać z toalety bez przerwy i cały czas się martwię, że nie będzie tej toalety i boję się czegoś takiego. Albo mam na przykład jakieś odczucia, jakieś bóle, które ja w ogóle nie wiem z czego, bo przecież nic nie robiłam, nic nie ćwiczyłem, a cały czas mnie gdzieś boli, łamie mnie gdzieś w kościach i tak dalej, i tak dalej. No, mam na przykład zdiagnozowaną jakąś tam chorobę, ale te badania niby dobrze wychodzą, a ja się czuję coraz gorzej i tak dalej. Nie mam na nic siły, na nic ochoty i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym tutaj mówić przez 2 godziny. To są właśnie te symptomy. Mam nadzieję, że zauważyłyście i zauważyliście typowy dla nich jeden mianownik, jakim jest jakby takie fantomowe, nierzeczywiste, urojone symptomy, prawda? Wszelkiego rodzaju hipochondria, wszelkiego rodzaju typu choroby, których się nie da jakby udowodnić, że istnieją, to są właśnie wyniki źle, nierównomiernie, nieharmonijnie działającej czakry trzeciego oka. No i później, jeżeli tam są blokady, jeżeli tam w tej czakrze dotrze do tego, że zacznie się coś niedobrego wałkować, prawda, no to wtedy może dojść do cięższych rzeczy, czyli te choroby, które na początku były jakby wymyślone, można by powiedzieć w cudzysłowiu, czyli te choroby, które wynikają bezpośrednio z zaburzeń emocjonalnych, to są choroby, które przebywają w naszym ciele eterycznym w postaci blokad albo zaburzeń właśnie poprzez źle działającą czakrę trzeciego oka i w końcu one się zaczynają manifestować w ciele fizycznym i wtedy rzeczywiście powstają choroby tam. Najczęściej to są niestety różnego rodzaju choroby nowotworowe, ponieważ czakra trzeciego oka długo może wytrzymywać różne napięcia, różne potem ona w ten sposób oddziaływuje na ciało fizyczne, że zaczynają tam być różne anomalie, więc tam najprawdopodobniej będą się jakieś złe rzeczy rozwijały. Bardzo często na przykład przychodzą do mnie osoby, które miały na początku jakiś tam. No mam taki jeden przypadek, na przykład była kobieta, którą cały czas bolał brzuch, prawda, i robiła, nie wiem, dziesiątki powiedzmy badań. To była osoba, która się cały czas martwiła o siebie, o swoje dzieci, o różne rzeczy. Ja cały czas próbowałem ją z tego wyciągnąć, ale ona w ogóle nie dawała się. Chodziła też do psychologa, do psychiatry, w końcu zaczęła tabletki brać, bardzo rozregulowana. I cały czas ją ten brzuch bolał. Wszyscy lekarze mówili, że to jest nerwica, że te tabletki psychotropowe pomogą i tak dalej. No ja twierdziłem nieco inaczej, mówiłem, że raczej powinna właśnie medytację, oddechy, ale ona nie bardzo chciała współpracować, nie bardzo sobie wyobrażała, żeby siedzieć spokojnie, bo była niespokojna. No i później po 2, może 3 latach, nie pamiętam, ta osoba przyszła do mnie, bo ona nie chodziła do mnie regularnie, przyszła do mnie i powiedziała, że jest już po operacji i że nagle z tych wszystkich objawów dowiedziała się, że ma raka dosyć poważnego, tam były lokalne przerzuty, więc węzły chłonne i wszystkie narządy rodne wyciągnięto, wycięto.
No i już była po chemioterapii, czuła się lepiej, ale brzuch ją dalej bolał. I postanowiła właśnie poddać się różnego rodzaju medytacjom, postanowiła poddać się różnego rodzaju, wyjechała w ogóle na taki obóz, no i to trochę jej pomogło, prawda? W tej chwili wiem, że ta osoba dalej żyje, ale ma przerzuty, ponieważ nie zmieniła swojej jakby postawy, prawda? Więc w taki sposób to działa, jest to młoda osoba, no i dopóki ona nie zatrzyma swoich myśli i tak dalej, no niestety dalej będzie się sama bombardowała i męczyła. To samo wszelkie choroby autoagresywne, czyli wszystkie te autoimmunologiczne choroby, które się pojawiają, bardzo często są właśnie przez takie myślenie, przez tą czakrę trzeciego oka wskrzeszane. Chciałbym tu przypomnieć o jednej rzeczy, że mamy 4 czakry dolne, oczywiście w systemie czakr 7, ale to już tłumaczyłem kiedyś, więc mamy 4 czakry dolne, czyli czakrę podstawy, czakrę sakralną, czakrę splotu słonecznego oraz czakrę serca. W tych czakrach mogą zasiedlać się różnego rodzaju uwarunkowania, które ja nazywam nasionami i one mogą spoczywać tam w tych czakrach albo przy tych czakrach, mogą tam wirować albo być na przykład jako energie różnego typu w tych kanałach współpracujących, sąsiadujących z daną czakrą, prawda? Przypominam, że to nie jest fizyczne, tylko dla wyobraźni tak o tym mówię. I te nasiona mogą tam być zagnieżdżone i mogą powstawać w przeróżnych okresach. Tak, w czakrze czerwonej przed naszym urodzeniem to są wszystkie warunki, które powstają przed naszym urodzeniem. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to proponuję obejrzeć odcinek, kiedy mówię o czakrze podstawy. Następnie czakra sakralna, te nasiona i uwarunkowania są zasiewane podczas naszego życia płodowego. W momencie, kiedy ktoś odcina przeponę, zaczyna się okres brzasku. Jest to taki szczególny okres, kiedy my jesteśmy dziećmi, tak jak to, które krzyczy, ale jeszcze nie będziemy pamiętać tego okresu, więc od 0 do 3 lat mniej więcej trwa ten okres brzasku i te energie tam się kumulują. Potem jest okres żółty, czyli nasze świadome dzieciństwo i okres nastoletni, wtedy, kiedy możemy być na przykład w szkole prześladowane, albo możemy mieć jakiekolwiek inne emocje z tego okresu pochodzące. No i potem jest okres zielony, czyli związany z czakrą serca i wtedy te nasiona są jakby zasiewane w tym okresie jakby na bieżąco, prawda? Czyli stres w pracy, stres w szkole, stres w ogóle ogólny, pochodzący, nie wiem, z ulicy, prawda, z hałasu, z ludzi, którzy nas otaczają i tak dalej, z naszych wyborów. Więc te wszystkie czakry dolne związane z naszym ciałem fizycznym mogą zawierać pewnego rodzaju uwarunkowania i energie, które mogą, ale nie muszą być wskrzeszone, prawda? A 3 górne czakry, czyli czakra gardła, trzeciego oka i rzadko korony, mogą być jakby tą wodą, która te nasiona będzie podlewała, czyli one mają moc wskrzeszania tych uwarunkowań oraz ich niszczenia, prawda? Tak więc pamiętajcie, że uwarunkowania, o których mówię, mogą być pozytywne albo negatywne. W tym odcinku i teraz zajmujemy się chorobami, więc mówimy o tych bardziej negatywnych, prawda? Więc jeżeli my cały czas myślimy i uruchamiamy tą energię w czakrze trzeciego oka i myślimy cały czas o czymś negatywnym, to wtedy możemy wskrzeszać różnego rodzaju lęki, traumy, które potem się przerodzą w choroby fizyczne. Bardzo często ma to miejsce niestety. Więc ta osoba, o której wspomniałem, która miała na początku nowotwór sromu, potem były przerzuty, potem teraz są już dalsze przerzuty na nieszczęście,
Ona cały czas robiła sobie to samo, ona cały czas się obawiała się własnej choroby, obawiała się, że nie wychowa dzieci, obawiała się o zdrowie swoich dzieci i tak dalej, i tak dalej. I tymi myślami, bo to nie była intuicja, tymi myślami natrętnymi tak nakręciła swoje ciało, że po prostu przyciągnęła to wszystko. I naprawdę, naprawdę tak to działa. Osoby, które myślą, że myślami nie jesteśmy w stanie wykreować naszego świata, no nie mają zbyt dużo wiedzy na temat, jak wygląda nasz świat, bo nasz świat nie jest niczym innym niż naszymi myślami. Tak jak powiedziałem, jesteśmy w tym samym miejscu i czasoprzestrzeni, co inne osoby i każda z tych osób, które stoją w szeregu, powiedzmy, będą przeżywały ten sam obiektywny świat w sposób bardzo subiektywny. Dla niektórych to będzie piękny, dla niektórych brzydki, prawda? Ja na przykład podróżuję po wielu krajach i na przykład jak chodzę sobie po takich interesujących dla mnie miejscach, to jestem zachwycony. Ja dotykam liści, zachwycam się wszystkim w zasadzie i tak dalej. Kładę się potem na trawie, jem najczęściej to, co sobie przygotowałem i odpoczywam i wyobrażam sobie różne przepiękne rzeczy, ale na przykład czasami spotykam różnych ludzi i zabieram ich na taką wycieczkę, żeby im pokazać, podzielić się na przykład tym i słyszę, że o matko, w takim brudzie to ja bym w życiu nie mieszkał, nie mieszkała, biedni ci ludzie nie mają co do garka włożyć, a ja widzę co innego, ja widzę, że oni mają co do garka włożyć, jedzą te swoje placuszki, różne rzeczy, czasami się częstuje i stołuje z nimi i tak dalej. I rozumiecie, o co mi chodzi. Tak więc nasz świat jest naszymi myślami tylko i wyłącznie. Świat w ogóle nie jest niczym innym. Więc my właśnie poprzez tą czakrę trzeciego oka możemy kreować cały nasz świat, cały nasz wszechświat, całą naszą osobowość, jestestwo, całe zdrowie i wszystko, co się w nas wydarza. To jest niezwykle ważne, ponieważ my musimy to zrozumieć. Naprawdę. My musimy to zrozumieć, ponieważ czakra trzeciego oka potrafi zmienić nasze życie. Jeżeli na przykład za pomocą hipnozy, medytacji, ćwiczeń oddechowych możemy wpływać na czakrę trzeciego oka i w ten sposób zmieniać fatum albo jakieś negatywne rzeczy, które się ludziom mogą wydarzać. Bardzo często przychodzą do mnie klienci, którzy mają różne inne czakry zaburzone, ale właśnie to czakrą trzeciego oka najmocniej oddziaływują na, no niestety, dysharmonię tych pozostałych czakr. Ja wczoraj mówiłem o tym, że czakra gardła czasami jest taką najczęściej oddziaływującą, ponieważ za sprawą słów możemy wpłynąć na nasze zdrowie i możemy się uzdrowić, albo też zupełnie odwrotnie, prawda? Tylko teraz sobie zdajcie sprawę z tego, czy częściej mówimy, czy myślimy. No chyba odpowiedź jest oczywista. Częściej myślimy, jak jesteśmy sami ze sobą albo same ze sobą jesteście, idziecie przez ulicę i tak dalej, to my cały czas myślimy. No taka nasza natura, prawda? I najczęściej jesteśmy gdzieś, jeżeli nie mamy wyćwiczonego umysłu, to jesteśmy gdzieś w przeszłości albo w przyszłości, prawda? Cały czas coś zastanawiamy się nad tym, co ktoś nam powiedział, albo jak wyglądamy, albo co mamy zrobić i tak dalej, więc my wybitnie rzadko jesteśmy w czasie tu i teraz. Bardzo rzadko stawiamy na przykład nasze nogi krok po kroku i czujemy te kroki, widzimy, co się wydarza wokół i nie myślimy o czymś tam innym, prawda? Bardzo, bardzo często w ogóle nie wiemy, gdzie jesteśmy, niczego nie zauważamy, nie widzimy piękna tych wszystkich rzeczy, tylko idziemy gdzieś pogrążeni w myślach, prawda? Więc te myśli to są te rzeczy, które my łapiemy i wciągamy je na siłę do tej czakry trzeciego oka, no bo tak to jest. Czakra trzeciego oka jest związana z istotą szarą naszego mózgowia. Istota szara wytwarza wszelkie, i przyciąga przede wszystkim wszystkie myśli, to co odbieramy i tak dalej, tamte wszystkie procesy, prawda? Większość w każdym razie tych procesów zachodzi, tych świadomych, no i my cały czas
jakby mamy aktywną tą czakrę trzeciego oka i tą istotę szarą, prawda? Tak więc nie da się jej tak wyłączyć łatwo, prawda? Tak więc podczas snu również i przysadka, i szyszynka, one cały czas pracują, cały czas wytwarzają hormony. Istota szara również, mamy różnego rodzaju sny i tak dalej. Bardzo rzadko się zdarza taki okres, kiedy zapadamy w bardzo głęboki sen, kiedy nie mamy żadnych snów ani odczuć i wtedy nasze ciało kontaktuje się z najwyższym poziomem nadświadomości i wtedy rzeczywiście odpoczywa. Gdy sobie na to nie pozwalamy i nie mamy tych okresów, no to wtedy jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zmęczeni. Jeżeli chodzi o taki zmysł, to nie jest to już fizyczny zmysł, który jest połączony z czakrą trzeciego oka, tylko to jest właśnie intuicja, jasnowidzenie, różnego rodzaju przeczucia i tak dalej. Tylko my nie jesteśmy w stanie dotknąć tych zmysłów, dopóki nie zrezygnujemy z tych natrętnych myśli. I teraz chciałbym też wyjaśnić, jak to działa. My jesteśmy w tej pustce, już mówiłem, czym jest pustka, prawda? I jak zaczniemy medytować, to lepiej zrozumiemy. Jeżeli siądziemy w spokoju i zaczniemy się odprężać, to nagle zobaczymy, że nasz umysł jest właśnie pusty i w naszym umyśle zaczynają pojawiać się różnego rodzaju myśli. Przez pierwszy rok albo i 5 lat, jak nie jesteście wyćwiczone lub wyćwiczeni, będą się pojawiać różnego rodzaju myśli i będziecie potrafili albo potrafiły będziecie się skoncentrować powiedzmy 15 sekund, może 20 sekund, to jest najdłuższy okres, o jakim ludzie wspominają na początku i potem te myśli uciekają i zaczynamy myśleć o czymś zupełnie innym, o innych rzeczach i tak dalej. Tak więc i potem powracamy, ale cały czas ten umysł ucieka. Co to znaczy? To znaczy, że umysł ma tendencję, tak jak powiedziałem na samym początku i szczególnie właśnie ta rozedrgana czakra trzeciego oka, ona zaczyna przyciągać myśli, które się pojawiają, więc możemy sobie wyobrazić myśli jako chmury na niebie, prawda? Które mogłyby sobie te emocje, myśli i tak dalej, one sobie krążą, prawda? Ale jeżeli złapiemy jakąkolwiek myśl albo jakąkolwiek emocję, to ona niestety jest połączona z kolejną i my już po prostu, tak jakbyśmy rzeczywiście, te czakry są odkurzaczem, zaczynamy wciągać cały niekończący się sznurek połączonych ze sobą emocji, prawda? I tak dalej. Jedna z drugą, trzecią, czwartą, piątą i tak dalej. I one się nakręcają, one zaczynają wirować i przesłaniają nam cały świat. To tak samo jak na przykład, no nie wiem, idziemy i gdzieś się zdenerwujemy, zaczynamy się denerwować, prowadzimy samochód, zaczynamy się denerwować, prawda? I zamiast zacząć medytować, bo stoimy w korku i zamiast zacząć myśleć o czymś neutralnym, włączyć sobie muzykę pozytywną i tak dalej, to my wchodzimy w tą emocję. I jeżeli wejdziemy w tą emocję, jeżeli złapiemy ten sznureczek, to na początku się pojawi irytacja, prawda, że stoimy w tym korku, później zacznie nas denerwować otoczenie, zaczniemy myśleć o swoim wyglądzie, zauważymy, jeżeli jesteśmy na przykład kobietami albo mężczyznami, którzy się malują, no to zauważymy, że na przykład się rozmazaliśmy pod okiem albo coś się tam stało, albo szminka jest nierówno, potem nam się nasza fryzura nie spodoba, potem zobaczymy coraz bardziej irytujące rzeczy, które nie są bardziej interesujące, tylko my będziemy je widzieć jako irytujące. Następnie zaczniemy myśleć o tym, co się wydarzy, gdy się spóźnimy. Zaczniemy snuć różnego rodzaju przypuszczenia i wpadniemy w piekło naszych własnych myśli. Nic z tych rzeczy się nie wydarzy, świat się nie zmienił, prawda? Ale my zaczniemy interpretować te emocje, przyciągać. Tak to właśnie działa. I tak działa te zaburzenia w czakrze właśnie trzeciego oka. Tak to właśnie działa. To tak jakbyśmy patrzyli na przykład na jedną rzecz, powiedzmy na kwadrat, czarny kwadrat na białym tle. Chyba nawet takie dzieło jest. Pamiętam ze szkoły podstawowej, bardzo się śmiałem, to chyba w 5. klasie szkoły podstawowej. Pamiętam, że było coś takiego, czarny kwadrat na białym tle. Ja też chodziłem i pokazywałem. I to jest sztuka? Pytałem, to jest sztuka? To ja też tak potrafię, pamiętam. W każdym razie jakbyśmy patrzyli na ten czarny kwadrat na białym tle,
I możemy patrzeć na ten czarny kwadrat i czasem ten czarny kwadrat będzie nas denerwował, czasami będzie piękny, czasami będzie brzydki i tak dalej. Tak naprawdę ten kwadrat jest cały czas taki sam. Powiem wam coś jeszcze, może kiedyś o tym mówiłem już, bo teraz nie wiem, dużo tych wykładów prowadzę, ale ja na przykład bardzo często badam swój własny nastrój, patrząc na wizerunek mojego idama. Idam to jest forma Buddy, na którego zawsze medytuję, prawda? Jest to forma kobiety, nazywa się Biała Tara. Jej twarz jest taka bardzo neutralna w wyrazie. Jeżeli ja na przykład patrzę na Białą Tarę i mam bardzo dobry dzień, jestem spokojny, to ona zawsze się właśnie tak delikatnie uśmiecha, tak to interpretuję, prawda? Bo ona jest zupełnie taka sama i jest to postać, która się nie zmienia. Ale jak spojrzę na Białą Tarę i ona się bardzo szeroko uśmiecha, albo widzę, że się prawie że powstrzymuje od śmiechu, to znaczy, że jestem w takim szalonym trochę nastroju, a czasami w ogóle tego nie zauważam, bo na przykład jestem zmęczony, ja mam tendencję czasami do zapominania się w pracy i sobie tam pracuję, coś robię i spoglądam na Białą Tarę, a Biała Tara się w ogóle nie uśmiecha, tylko patrzy tak na mnie, prawda? I ja mówię, oho, Fryderyk, przesadziłeś, ponieważ zacząłeś przyciągać energie, które zaczynają ciągnąć cię do dołu i wtedy przestaję pracować, wtedy wszystko odkładam i zaczynam robić coś, aby ta Tara się znowu do mnie uśmiechnęła. No i właśnie o czym mówię? O tym mówię, że cały świat zależy od tego, jak działa i jak drga czakra trzeciego oka. Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo ja staram się powiedzieć tak, żeby to było jakby jasne, prawda? Więc cały nasz świat jest naszymi myślami. Wszystko, co widzimy, jest naszymi myślami. Wszystko, co odczuwamy, jest naszymi myślami. I te nasze myśli tworzą cały nasz wszechświat, cały nasz świat. Pamiętacie na pewno z poprzednich wykładów, że mówiłem, że całe nasze ciało jest również iluzoryczne, ponieważ gdy zaczniemy je rozkładać na części, zorientujemy się, że nasze ciało jest zbudowane z układów, one z organów, one z tkanek, one z komórek, komórki z organeli, organele z atomów, atomy z ich składowych, czyli protonu, neutronu, elektronu, potem są kwarki, a potem jest energia. Czyli tak naprawdę my i cały ten wszechświat, wszystko jest w rezultacie energią, która sobie drga niczym drgające struny i wprowadza to wszystko w jakąś formie wibracji, prawda? Reszta jest jakby iluzją w zależności od punktu widzenia, prawda? My widzimy w takim wymiarze, jeżeli byłyby istoty, które mają więcej wymiarów, widziałyby to inaczej i tak dalej, więc wszystko jest jakby bardzo iluzoryczne. Ale jako, że my jesteśmy tą energią i te myśli również są energią, bo tak jest, prawda? Te wszystkie emocje, które przyciągamy, są energią, to tymi właśnie emocjami, siłą woli potrafimy robić różne rzeczy, prawda? I potrafimy wpływać na nasz cały organizm. No i teraz zobaczcie, bo niektórzy mogą powiedzieć, aha, no na pewno, napiję się herbaty. Pyszna, naprawdę. Pyszna. Ale zobaczcie sobie, na przykład jest taki efekt placebo, prawda? No wszyscy o tym słyszeli, jest to udowodnione, więc wiadomo. Część ludzi, którzy dostaje na przykład cukier w pigułkach, śmiertelnie chorzy ludzie, którzy w zasadzie nie mają żadnej szans na wyzdrowienie według medycyny klasycznej, jedzą cukier jak kuń. Dostają w tych kapsułkach pod przykrywką tego, że to jest najlepszy lek, najnowszy lek i tak dalej. Jeżeli jest to dobrze psychologicznie rozegrane, jeżeli oni wierzą, że to rzeczywiście jest taki lek, to ten lek potrafi ich uleczyć. I nie jest to lek, tylko ich siła wiary, prawda? Tak samo ja jestem urodzony w Częstochowie. Nie mieszkam tam od dziesięcioleci, ale jestem urodzony w Częstochowie, no i wiadomo, co jest w Częstochowie, Jasna Góra, prawda? No są też inne miejsca takie, ale ja akurat jestem stamtąd. I jak pójdziecie na Jasną Górę, to zobaczycie mnóstwo na przykład kul albo różnego innego takich rzeczy, które wspomagały na przykład poruszanie, są tam też chyba wózki, widziałem jakieś i tak dalej. Były osoby, które przyszły na Jasną Górę i to są fakty, to nie są jakieś zmyślone rzeczy, które poprzez własną siłę woli zaczęły chodzić, wstały, uleczyły się, minęły im różne choroby
i tak dalej. Są to przypadki nieczęste, ale zdarzają się, prawda? To są tak zwane cudowne uzdrowienia. Tak samo w innych częściach świata dochodziło do takich cudownych uzdrowień, potem to się rozgłaszało i tak dalej. Są osoby, które mówią, a pierdoły. Nie, to nie są pierdoły. To się zdarza naprawdę i to nie jest nic innego jak właśnie siła naszej czakry trzeciego oka. To jest absolutnie niewiarygodna czakra, która potrafi zrobić wszystko. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie jest ta sama energia, co my. Więc jeżeli ta energia jest na tyle silna i na tyle dobrze zarządzana, że potrafi na nasze ciało zadziałać w ten sposób, że my powstaniemy, no to po prostu wstajemy. Pamiętajcie, że my jesteśmy zlepkiem atomów, niczym innym, a jeszcze dalej jesteśmy zlepkiem kwarków, energii, która jest dokładnie tym samym, co ta ściana za mną, albo ten telefon, do którego ja przemawiam, prawda? Albo ten kubek z bardzo dobrą herbatą Darjeeling. Tak więc, jeżeli my potrafimy, mamy taką moc w czakrze trzeciego oka, my będziemy potrafić wpłynąć na nasze całe zdrowie. I tak samo jak jesteśmy terapeutami, jeżeli na przykład potrafimy, znamy się na bioenergoterapii, będziemy potrafić za pomocą hipnozy, której na pewno będziemy się uczyć na warsztatach, hipnozy i przez różnego rodzaju kontrolowaniu to wtedy na samym początku uczyliśmy się był taki profesor, który nas uczył, nazywał się, wspaniały człowiek, już nie żyje, Lechem Fazy-Stefański. On właśnie uczył nas, jak zmieniać częstotliwość właśnie w czakrze trzeciego oka. On był twórcą różnego rodzaju takich dźwięków, muzyki, on odkrywał absolutnie wspaniałe metody, które prowadziły do przeróżnych stanów umysłowych. Tak więc naprawdę za pomocą czakry trzeciego oka można osiągnąć euforię, wyższe stany świadomości, można się łączyć z czymś bardziej transcendentalnym, można się uzdrawiać, można wchodzić w głąb siebie i tak dalej, więc te wszystkie rzeczy, które my robimy, na przykład których uczymy na bioenergoterapii zaawansowanej i na warsztatach zaawansowanych, to na przykład wchodzenie w głąb siebie, obserwowanie swoich organów z poziomu energetycznego, punktu widzenia energetycznego i tak dalej, to są niesamowite rzeczy, które potrafią nas po prostu uleczyć. Uleczyć, mogą wszystko tam wyrównać, co jest w nas i dokładnie na tej samej zasadzie to działa, jak te tabletki, które są z cukru i jak wszystkie inne te cuda, o których się mówi. No nie ma innego lepszego słowa, to się mówi o cudach, prawda? Tak naprawdę to nie są cuda, tylko to pokazuje potęgę naszej podświadomości, nadświadomości i tej czakry trzeciego oka, bo to są niewiarygodne rzeczy. Pamiętajcie, nawet jeżeli jesteście sceptyczni, nawet jeżeli uważacie, że takie rzeczy się nie wydarzają, spokojnie, macie do tego prawo. Mnie to w ogóle nie interesuje, jak inni żyją i jeżeli na przykład ktoś uważa, że to tak nie może być i woli na przykład brać tabletki albo nie wiem, pogrążać się w jakichś negatywnych emocjach, to proszę bardzo, no przecież mnie to ani nie boli, ani nie ziębi, ani nie parzy, ale naprawdę, jeżeli możecie wyjść poza swoje ograniczenia i spróbować, to naprawdę siła umysłu jest czymś absolutnie niewiarygodnym, bo pamiętacie, że jeżeli przestajecie w pewne rzeczy wierzyć, to one nie mogą działać i tyle, prawda? Jeżeli idziemy do bioenergoterapeuty i w ogóle w to nie wierzymy i się zamykamy, to wtedy nasza czakra trzeciego oka, która musi być otwarta, aby doszło do jakiejkolwiek wymiany energetycznej,
Jeżeli ona jest zamknięta, to żaden, nawet cudotwórca nie da rady nas w żaden sposób uzdrowić, wspomóc leczenia i tak dalej. Tak więc to jest bardzo ważne, że potrzebna jest synchronizacja. Ja na przykład jak nauczam na warsztatach leczenia dźwiękiem, misy tybetańskie, czy kamertony, czy jakieś inne rzeczy, no to wtedy można otworzyć tą czakrę trzeciego oka bez jakby woli i chęci danej osoby, ale mimo wszystko lepiej jest to zrobić, jeżeli ta osoba się na to zgodzi. Bez woli i chęci takiej osoby można jakby wyrównać energetycznie. Również jest to bardzo trudne, no ale czasami konieczne, bo na przykład osoby, które nie są świadome, prawda, a chcemy im pomóc, są na przykład w śpiączce albo na przykład nie mają zdolności intelektualnych, które wymagane są do zrozumienia danej sytuacji. Mówię tutaj na przykład o dzieciach, których stopień upośledzenia na przykład jest bardzo wysoki i mają pewnego rodzaju problemy ze zrozumieniem pewnego, prawda, są dziećmi z problemami takiego typu, że na przykład nie potrafią zrozumieć, dlaczego leżą na przykład i co my im robimy, no to wtedy rzeczywiście otwiera się te czakry i próbuje się wyrównać bez ich jakby wiedzy, no bo ta wiedza jest niemożliwa, prawda. Natomiast jeżeli są osoby świadome i tak dalej, to naprawdę bardzo rzadko, nie przypominam sobie, żebym coś takiego robił, bardzo rzadko zdecydowałbym się, żeby zarządzać ich energią bez ich jakby wiedzy i zgody, bo każdy się musi na to zgodzić. Pamiętajcie, że jak się zamyka się czakra trzeciego oka, to może dojść do różnego rodzaju bóli. Przede wszystkim będzie to zanik intuicji. To bardzo typowe dla ludzi, którzy gonią, prawda, za różnego rodzaju dobrami materialnymi i tak dalej. Ten zanik intuicji bardzo szybko się pogłębia i wtedy ludzie nie są w stanie odczuć. W ogóle zanika wtedy, jak zanika intuicja, to zanika też potem empatia, zanika inteligencja emocjonalna i tak dalej. My nie jesteśmy w stanie połączyć się z tymi innymi osobami, zobaczyć jak one się mają i tak dalej, i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, gdy zanika intuicja, robią się bardzo dużo takich rzeczy, że nasze życie się spłaszcza, spłyca. Po prostu istnieje ruch w naszym życiu, ale nie ma żadnej jakby wyższej wartości. Wtedy zanika jakby nasza chęć rozwoju, łączność z jakąkolwiek podświadomością czy nadświadomością. Przestajemy być osobami, nie wiem, religijnymi, filozoficznie otwartymi umysłowo i tak dalej. Tak więc to wszystko zaczyna się w naszym ciele zmienić. Bardzo często pojawiają się potem jako rezultat różnego rodzaju blokady, które mogą doprowadzić do różnego rodzaju problemów zdrowotnych. Przede wszystkim może zaniknąć jakby zdolność regeneracji, tak więc będą wewnętrznie pojawiać się problemy różnego rodzaju, na przykład jakieś małe, no nie wiem, krwotoki, wylewy, różnego rodzaju na przykład pęknięcia w naszym ciele, jakieś małe perforacje, może dojść do przepukliny, może dojść do takiego rodzaju rzeczy, prawda? Coś tam z zastawką serca się może zdarzyć. Bardzo często mogą na przykład pękać nam naczynia krwionośne, takie rzeczy, prawda? Później te blokady mogą spowodować różnego rodzaju zatory, zakrzepice, mogą na przykład powodować zwężenie tętnic, różnego rodzaju bóle głowy, bóle szyi, takiego rodzaju też blokady, więc będziemy mieć różnego rodzaju bóle, takie zupełnie niezidentyfikowane, tak jak mówiłem na samym początku, prawda? Tak więc to są bardzo charakterystyczne rzeczy. Bardzo często z niewłaściwie, już mocno niewłaściwie funkcjonującą czakrą Agnia, czyli trzeciego oka, są wylewy albo zatory, które nas paraliżują, prawda? Więc gdybyśmy tak zbadali osoby, które leżą sparaliżowane, są po wylewach, po udarach, po różnego rodzaju takich sprawach,
z bardzo wysokim ciśnieniem, bo to też wpływa, no to prawie wszyscy mają właśnie zaburzoną czakrę trzeciego oka. Pamiętajcie, że ja te wykłady tutaj lutowe, których teraz słuchacie, koncentruję tylko na bioenergoterapii. Nie mówię o tym, jakie są przyczyny fizyczne, ani z innego punktu widzenia naturoterapeutycznego, nie mówię też z punktu widzenia medycyny chińskiej, to są inne serie wykładów, gdzie można na przykład spojrzeć z innej perspektywy na daną jednostkę. Ja teraz mówię tylko z poziomu bioenergetycznego, co się tam wydarza, prawda? I jeżeli jesteście tym zainteresowani, to pamiętajcie, bo ja zawsze powtarzam, jeżeli patrzymy na naszego pacjenta, klienta, to powinniśmy spojrzeć z danej jednej perspektywy, żeby móc mu pomóc. Więc jeżeli decydujemy się, że będziemy pracować jako bioenergoterapeuci, nie mieszamy tych wszystkich metod, żeby nie powstał miszmasz, prawda? Jeżeli na przykład idziemy do lekarza klasycznego, no to będziemy mówić, na przykład ktoś ma, nie wiem, no nie wiem, na przykład zapalenie żołądka, prawda? Niech ma zapalenie żołądka, gastritis, powiedzmy, prawda? Nie ma jeszcze wrzodów i tak dalej. Więc na przykład lekarz przepisze jakieś leki zobojętniające treść żołądka, prawda? Będzie to najprawdopodobniej jakiś omeprazol albo jakieś nieco silniejsze leki. No i będzie próbował na przykład zrobić nam test na Helicobacter pylori, będzie nam próbował, nie wiem, pomóc w ten sposób. I tak lekarz klasyczny będzie patrzył, prawda? Jeżeli pójdziemy do naturoterapeuty, no to spojrzy na nas zupełnie inaczej i będzie mówił na przykład, że powinniśmy, nawet jak mamy Helicobacter pylori, to będziemy na przykład zmieniać pH w żołądku na bardziej kwaśny, na bardziej prawidłowy, prawda, więc zaleci nam odpowiednią dietę, która znormalizuje to pH, będziemy najprawdopodobniej pić na przykład ocet jabłkowy, będziemy się odpowiednio odżywiać, odpowiednio zachowywać, mieć jakieś ćwiczenia i tak dalej, wtedy będziemy mogli też dojść do tego samego rezultatu, tylko może wolniej, ale bardziej naturalnie, bez żadnych skutków ubocznych. Jeżeli pójdziemy do refleksologa, to zacznie masować nam refleksy połączone z tym żołądkiem, żeby stymulować układ nerwowy, aby zwrócił uwagę i zaczął naprawiać to, co jest nie tak z żołądkiem. Można to, refleksologia wspomaga leczenie, więc może być stosowana z każdym innym, prawda, jakby metodą. A jeżeli pójdziemy do bioenergoterapeuty, no to wtedy będziemy mówić na pewno o czakrze splotu słonecznego i wtedy będziemy na ten splot słoneczny oddziaływać różnego rodzaju metodami, albo wibracjami, albo radiestezyjnie, albo energią lub też poprzez obcowanie z różnymi energetycznymi siłami i tak dalej, i tak dalej. Tak więc każdy, a jak pójdziemy do medycyny, do medyka chińskiego na przykład, czego uczymy na przykład na kursach z meridianów, no to on wtedy zauważy, że przede wszystkim mamy za dużo ciepła i wilgoci, prawda, i zacznie poprzez przemiany wyrównywać energię, poziom energetyczny oraz też poprzez właściwą dietę. Jeżeli pójdziemy do medyka tybetańskiego, on też spojrzy na nas i zacznie, zobaczy gdzie mamy jakieś zaburzenia i wtedy dostosowując do naszych tendencji urodzeniowych zacznie dostosowywać szczególnie dietę, zachowania i jakieś ziołowe leki, aby unormować i tak dalej. Pójdziemy do Ayurvedy, wtedy będziemy mieć przyciskane marmy i wtedy zobaczymy, która dosza się zaburzyła, gdzie mamy jakieś zaburzone energie i też będziemy dostosowywać smaki i potrawy do tego, żeby unormować. Więc każda jedna choroba i zaburzenie musi być w ten sposób traktowana, żeby nie mieszać tych wszystkich szkół, bo wtedy wyjdzie coś niestrawnego i niczego nie zrobimy. Ja akurat te wszystkie metody znam, o których powiedziałem, ale nigdy nie zaryzykowałbym, żeby podczas jednego spotkania na jednym pacjencie robić jakby wielu tych czasami wykluczających się metod, prawda? Więc uważajcie z tym, bo bardzo często jest to właśnie mieszane i nie przynosi dobrych rezultatów. To, co teraz mówię, jest tylko dostosowane do osób, które zajmują się bioenergoterapią i to są właśnie wykłady dostosowane do tego.
Więc jeżeli mamy na przykład jakieś zaburzenia tutaj i mamy jakieś wylewy, jakieś takie unieruchomienia, to musimy przede wszystkim odblokować tą czakrę trzeciego oka. Blokada czakry trzeciego oka powoduje, że to, co mówiłem wcześniej, ta cała intuicja, te wszystkie rzeczy zaczynają zanikać, potem zanika, tak jak mówiłem, inteligencja emocjonalna, empatia, pojawiają się różnego rodzaju blokady. I co bardzo charakterystyczne, dla zwężającego się jakby przepływu energii przez czakrę trzeciego oka, zanim dojdzie do blokady, są różnego rodzaju obsesje i lęki. Więc zaczynają się pojawiać niechciane myśli, jakieś niewłaściwe myśli, coś, czego nie chcielibyśmy doświadczać, nie chciałybyście doświadczać. Tak więc na początku pojawiają się jakieś niezbyt przyjemne myśli, potem coraz więcej tych myśli jest i w końcu zaczynamy się po prostu zwyczajnie bać. Jak już jest naprawdę krytycznie, to po prostu budzimy się na przykład w nocy. Często moi pacjenci o tym mówią i na przykład mówią, że się budzą w nocy o określonej porze i zaczynają się bać, zaczynają myśleć na przykład, że umrą, albo że coś się stanie ich bliskim, albo w ogóle jakieś takie rzeczy mają. I to są właśnie te lęki, te rzeczy irracjonalne, które jakby znoszą sens ich ciał. Tak więc to czasami też się nazywało zmorą, bo czasami różnego rodzaju omamy też powstają i tak dalej. Czasami też mamy paraliż senny. Są takie osoby, które doświadczały tego. Jest to bardzo nieprzyjemna rzecz. Paraliż senny polega, to nie jest choroba, ale to jest właśnie pod względem energetycznym właśnie dysproporcja pomiędzy działaniem czakry trzeciego oka a resztą ciała i to może potem doprowadzić do bardzo poważnych chorób, łącznie z paraliżami właśnie. No właśnie paraliż senny, on jest przemijający, ale to jest tak, że całe ciało śpi i następuje całkowita desynchronizacja pomiędzy czakrą trzeciego oka a resztą naszego ciała i wszystkich innych czakr i energii, więc budzimy się, świadomość wraca, widzimy albo czujemy, bo czasami nie możemy otworzyć oczu, więc czujemy lub widzimy, no nie wiem, pomieszczenie, w którym jesteśmy kompletnie przebudzeni, ale cała reszta ciała śpi. Czyli nie możemy poruszyć ani palcem, ani krzyknąć, ani nic nie możemy zrobić. Tylko świadomość jest obudzona i nie mamy żadnej władzy nad naszym ciałem, prawda? Nawet nie możemy jęknąć, prawda? Najczęściej dochodzi do ogromnych lęków, przerażenia, zaczynamy mocno oddychać, czasami mogą się pojawić nawet bóle różnego rodzaju serca i tak dalej, więc dobrze, jeżeli na przykład, jeżeli czegoś takiego doświadczycie, spróbujcie usnąć, bo nic nie wskóracie, po prostu trzeba znowu jakby połączyć te czakry. Taki paraliż senny, jeżeli się zdarza, a no niestety zdarza się u coraz większej ilości ludzi, bo akurat takie osoby do mnie trafiają coraz częściej, nie jest niczym samym w sobie groźnym, oprócz tego, że jest wybitnie nieprzyjemnym dozdaniem i na pewno mówi o tym, że z czakrą trzeciego oka coś nie tak się dzieje, prawda? Co ja tu jeszcze chciałem powiedzieć? Ja tu sobie robię zawsze notatki, ale patrzę, czy wszystko powiedziałem. Teraz tak, dźwiękiem czakry trzeciego oka jest dźwięk wszechświata, czyli bardzo sławny Więc OM jest dźwiękiem wszechświata i OM jest czymś, co kompletnie odblokowuje naszą czakrę trzeciego oka. Możemy sobie właśnie wymawiać, tylko pamiętajcie, że jak się wymawia OM i każdą inną, to się wymawia wszystkie składowe tego, czyli się nie mówi OM, tylko się mówi tak jak ja powiedziałem, długo O i długo M. To jest właśnie dźwięk wszechświata. Możemy sobie na przykład puszczać też w nagraniach w tle, bo to nie przeszkadza w myśleniu, w uczeniu się, w medytacji i tak dalej. Może sobie coś takiego, są takie na przykład na Spotify'u czy gdziekolwiek indziej, na YouTubach i tak dalej, takie fajne melodie, fajne mantry, które właśnie synchronizują czakrę trzeciego oka i one są właśnie Fajne są takie melodie. To bardzo dobrze działa. W nocy na przykład, jak zasypiacie, możecie sobie coś takiego puścić. To pomaga zasnąć, pomaga się
jakby synchronizować i tak dalej. Jeżeli chodzi o organ zmysłu, to już powiedziałem, jest to istota szara kory mózgowej. Jeżeli chodzi o zmysły, to już nie tyle zmysły, co taki szósty zmysł, albo intuicja, albo jasnowidzenie, takie rzeczy, prawda? Kolorem głównym jest, tak jak mówiłem, chabrowym, a jeżeli chodzi o kryształy i kamienie i to, co powinniśmy sobie tutaj czasami kłaść, to jest, ja najbardziej lubię lapis lazuli. Już Wam kiedyś mówiłem o lapis lazuli, bo to jest w ogóle kamień Buddy medycyny i kolor Buddy medycyny. Budda medycyna jest taką formą buddyjską, która ma na celu wzbudzenie w nas takich zdolności do samouzdrawiania, więc to jest bardzo pozytywna forma i bardzo polecam, abyście miały lub mieli wizerunek Buddy medycyny, bo to bardzo fajnie energetycznie naprawdę oddziaływuje, ale ten kamień, bo wracamy do kryształów, lapis lazuli, ja najbardziej lubię, można go po prostu mieć, można z tego mieć wahadło, bardzo dobry pomysł. Można też położyć w formie krążka tutaj na czoło podczas zabiegu, można tym kamieniem też oddziaływać i tak dalej. Tutaj sobie wypisałem inne kamienie, czyli lapis lazuli jak najbardziej, ametyst bardzo dobrze jest, współpracuje właśnie z czakrą trzeciego oka. Szafir cejloński, to są już droższe kamienie, ten lapis lazuli jednak bym tutaj polecał. Jest taki kamień też, który się nazywa oko jastrzębia, fioletowy fluoryt, taki pomiędzy granatem a fioletem, on też będzie dobrze oddziaływał na tą czakrę trzeciego oka. Tak więc takie kamienie można mieć, można sobie też je łączyć z różnego rodzaju magnesami, więc ja już to kiedyś tłumaczyłem, jak ja to robię. Na przykład można sobie wyszlifować, można zamówić albo zrobić coś takiego. Ja bardzo lubię taką formę, więc mamy na przykład taki krążek danego kamienia, możemy tam wyszlifować taki otwór i włożyć do środka magnes i wtedy jak nałożymy na którąkolwiek czakrę, oczywiście stosowny kamień musi być do czakry dołożony, razem z tym magnesem, to ten magnes jakby wspomaga i powoduje, że ten kamień jakby bardziej oddziaływuje i tak dalej, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł, ale jeżeli nie mamy, to wystarczy sam kamień i bardzo dobrze oddziaływuje też wahadło, albo stożkowate, albo kuliste, zrobione z danego kamienia. Można też, czego uczymy oczywiście, ale tutaj wspomnę o tym, kupić takie wahadło z wkładem i ono umożliwia włożenie jakiegoś małego przedmiotu do środka i wtedy to wahadło nabiera, to są takie specjalne wahadła, musicie sobie sprawdzić, ono wtedy nabiera właściwości tego, co jest do środka włożone. Czyli jeżeli włożymy na przykład lapis lazuli do tego wahadła, to wtedy całe wahadło będzie się tak zachowywało. Więc tutaj sami możecie zdecydować, czy chcecie całe z kamienia, czy na przykład tylko taki mały wkład. To już nie ma znaczenia, prawda? Powiązane narządy, chyba powiedziałem, ale to jest przede wszystkim przysadka mózgowa i szyszynka. W ogóle ta istota szara i mózgowi, rdzeń przedłużony, hipokamp, oczy, nerwy czaszkowe i tętnice mózgowe. Więc wszystkie nerwy czaszkowe są też związane z czakrą trzeciego oka, czyli jeżeli mamy jakiekolwiek zaburzenia, jeżeli chodzi o krążenie w mózgu albo cokolwiek dzieje się nam w głowie, jakiekolwiek bóle głowy, jakieś dziwne bóle głowy, które nie są związane tutaj z napięciem, bo to wtedy czakra gardła. Jeżeli na przykład mamy porażenia, czyli różnego rodzaju, na przykład bardzo często część nerwu twarzowego, nerw językowy może być porażony, albo mamy zeza rozbieżnego, zbieżnego i tak dalej, albo mamy jakiekolwiek inne zaburzenia związane z nerwami czaszkowymi. Przypominam, że nerwem czaszkowym też jest nerw 10, czyli nerw błędny, który w zasadzie przechodzi przez całe nasze ciało, więc jeżeli mamy na przykład zawroty głowy związane właśnie z tym nerwem, coś z uchem środkowym,
i z nerwem błędnym. To tutaj będzie pomiędzy tą a tą czakrą, prawda? Więc zawsze tutaj to są pierwsze sygnały, które mówią o zaburzeniach w czakrze trzeciego oka. Tak więc czakra trzeciego oka, tak jak mówię, podsumowując, ona się może łączyć z całą przestrzenią, która nas otacza. Czakra trzeciego oka wykracza poza nasze zmysły, czyli może doświadczać absolutu tak zwanego, czyli tych wyższych energii. Może łączyć się z naszą podświadomością i nadświadomością za pomocą również naszych gruczołów układu dokrewnego. Tak więc potrafi oddziaływać na całe nasze ciało i je leczyć lub zaburzać. Więc jeżeli na przykład chcemy się wyleczyć, mamy jakieś problemy, to możemy wykorzystać czakrę trzeciego oka do wizualizacji, które są pozytywne, prawda? Więc jeżeli na przykład chcemy mieć no nie wiem, zdrowe serce, mamy za szybki rytm, to możemy sobie wizualizować, że to serce puka w taki sposób, w jakie powinno, prawda? I po pewnym czasie się sami uzdrowimy. W ogóle te wszystkie wizualizacje, myśli, wyobrażanie sobie siebie w taki określony sposób, oddziaływanie na swoje całe ciało za pomocą myśli, wizualizowanie sobie siebie na ekranie albo innych, albo wyobrażanie sobie jakichś rzeczy, które powinny się zdarzyć, na przykład wyobrażacie sobie siebie jako osobę bogatą, albo osobę, która właśnie odwiedza kraj, który chcecie odwiedzić, albo osobę, która ma to, co chcielibyście mieć i chciałybyście mieć, to właśnie takie wyobrażenia, takie wizualizacje tworzą rzeczywistość. I naprawdę uwierzcie w to, że tak można mieć dużo wszystkiego, jeżeli się w to naprawdę wierzy. Pamiętajcie, że ten efekt działa w dwie strony. Najczęściej niestety ludzie mają tendencję do tych negatywnych wyobrażeń, do tych negatywnych stron. Wyobrażamy sobie, że coś złego się zdarzy i to jest głupie, ale ludzie mówią tak, ale wolę sobie przewidzieć niż się zaskoczyć. I zazwyczaj to ich życie jest takie szare i beznamiętne, prawda? A można sobie wyobrażać najlepsze rzeczy, prawda? I wtedy mieć rzeczywiście wspaniały humor i wspaniałe życie. Więc jeżeli zaczniecie pracować nad tą czakrą trzeciego oka, jak u siebie lub u innych, jak jesteście terapeutami lub terapeutkami, to wtedy naprawdę będziecie mogli i mogły pomóc tym wszystkim osobom, które do Was przychodzą. Bo naprawdę siła umysłu jest niesamowita, a czakra trzeciego oka potrafi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele. Mam nadzieję, że ten film Wam rozjaśnił dużo, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą Agni, czyli czakry trzeciego oka. Agnia jest naprawdę niezwykła i można by tu długo, długo mówić na ten temat. Pamiętajcie, że czakra trzeciego oka jest niezwykle ważną czakrą i to, co najważniejsze i to, co mówiłem przy czakrze gardła, mamy wszyscy nad nią kontrolę. Możemy przynajmniej mieć. Możemy nią zarządzać. Tym samym możemy zarządzać swoim życiem i wszystkim, co go dotyczy. Więc życzę Wam, żebyście wszyscy i wszystkie miały kontrolę nad czakrą gardła i nad czakrą trzeciego oka, bo wtedy Wasze życie będzie po prostu wspaniałe. Takie, jakie sobie wyreżyserujecie. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało ten film. Dziękuję Wam za kawę i za herbatę i zapraszam do kolejnych wykładów. Do końca lutego będziemy mówić wyłącznie o bioenergoterapii. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.